Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam Samsunga U600. Pokażę Wam demontaż i montaż tego telefoniku. No i zobaczmy sobie tak obrazowo, jak on wygląda. To dość fajny, płaski Samsung tutaj wysuwany. Tu w tym przypadku nie ma tutaj klawiszy obrotowych, tutaj funkcyjnych, jak na przykład w U700. Tu bodajże możliwe, że posiada klawisze dotykowe i chyba tak jest. To jest z dwóch stron. Tu zobaczmy na tylnej ściance, w tym przypadku nie mam tylnej klapki, ani tej baterii, ale sobie zobaczymy tutaj informacje tego telefoniku. Widzicie, model U600 został wyprodukowany w Korei i widzimy, że posiada Bluetooth. Tutaj takie podstawowe informacje tego telefoniku. Posiada 3,2 megapikselowy aparacik i szkiełko, które wcześniej służyło jako nasze selfie. Obok szkiełka widzimy również diodę, która też wspomaga nasz aparat i służy jako tutaj funkcja latarki. Na bocznej ściance widzimy klawisze ściszenia i pogłaszania. Następnie tutaj jest chyba port ładowania i słuchawkowy. Chyba tak, sobie zobaczę. Tak jest. I po drugiej stronie widzimy tutaj gniazdo karty pamięci i spust aparatu. Pewnie możliwe, że z autofokusem, ale nie wiem dokładnie, czy tak jest. No i to wszystko tutaj, jeśli chodzi o podstawowe takie informacje tego telefoniku. I teraz zabierzemy się do demontażu. Telefonik odwracamy, oczywiście ściągamy naszą klapkę, baterię, kartę SIM i kartę pamięci, jeśli oczywiście jest tutaj w urządzeniu. Teraz zabieramy się do odkręcenia naszych śrubeczek. I tu widzimy jedna, druga, trzecia i czwarta. Są to śrubki tutaj krzyżaki. Odkręcamy sobie je wszystkie. Tutaj sobie nie chcę na razie wyjść ta śrubeczka. Aha, bo całkowicie nie kręciłem, widzę. Troszkę się pośpieszyłem, ale tutaj całkowicie nie chcę wyjść. Tutaj dość ciężko. No już mamy 4 śrubeczki. Zobaczcie tutaj. 4 sobie tu damy na bok, lecimy za koleją. No i teraz tutaj zobaczcie, jak fajnie nam tu odchodzi, ale nie do końca jeszcze. Tutaj nam gdzieś trzyma, pewnie pod tą nalepką. Tu mamy taki fajny otwór, podwadzamy sobie. No i tu widzimy kolejną śrubeczkę. Też takiego samego tu rozmiaru jak pozostałe. Piąta już jest. Zakrywamy sobie. I teraz pewnie tu są jeszcze gdzieś śrubeczki. Poszukamy sobie. O, tutaj mogą być. Tutaj z tej strony podwadzamy tutaj tą zaślepkę. Tutaj wyciągamy ją. No i tu zobaczcie, są jeszcze dwie śrubeczki. Tu jest jedna i tu druga. Sobie je wyciągamy. Tutaj nam nie chce wyjść przez ten klej pewnie. No i są. Wyskoczyły nam. Tutaj w tym przypadku są dłuższe śrubki, więc uważajcie. Nie pomylić sobie z tamtymi śrubkami. Sobie odkładamy. I teraz tutaj wyciągamy ten nasz tylny korpusik. Wyciągamy go. Tu zobaczcie, nam coś wyleciało. Klawisz. Sobie jedziemy tutaj za koleją, kładziemy. By nam się po prostu nie pomyliło. I teraz sobie zobaczmy, już mamy tutaj zaczep tego tutaj tyłu. Wyciągamy. I już naszą płytę główną. Tutaj na płycie głównej jest jakieś połączenie taśmy. Tu jest w tym momencie, w tym miejscu. Tu jest pewnie klawiatury. I pod spodem pewnie jakaś taśma tutaj w tym miejscu.
i sobie odłączamy. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o tą płytę główną. Tu widzimy, znajduje się oczywiście slot karty pamięci, gniazdo ładowania. Tutaj mamy antenkę zasięgową, kostka tutaj baterii, no i druga strona slot karty SIM, tutaj bateria pamiętająca nasze tutaj podstawowe informacje, to telefonie, godziny i inne rzeczy. No i tyle. Tutaj taka mini płyta w tym Samsungu. Teraz sobie pojedziemy dalej, zobaczymy jeszcze inne elementy, które tutaj się wymieni w prosty sposób. Myślę, że nie jest tak źle. Tutaj odklejamy naszą nalepkę z informacjami. Tutaj jedziemy sobie dalej i widzimy, tu jest 1, 2, 3, 4, 5 i 6 śrubka. Odkręcamy je wszystkie. Oczywiście tu są już śrubki krótkie i z szerszymi tutaj kapelusikami. I jeszcze mamy dwie śrubeczki. Wyciągamy sobie tutaj, przykładamy. Jak widzicie, już elementy poprawnie wymontowane. Tutaj teraz musimy dobrać się tutaj do naszej przedniej obudowy. Żeby to zrobić, tutaj musimy odkręcić dwie śrubeczki. Tu jest jedna i tu jest druga. Też są innego rozmiaru, więc sobie odkładajcie wszystko w innym miejscu. Jedna i tutaj druga. Teraz sobie tutaj wszystko podwadzamy. Tutaj zobaczcie, już samoczynnie nam wyskoczyło, ale przeważnie jest tak, że tu są mocowania, które ciężko wymontować. Tutaj przekładamy. No i tu widzimy już tą tylną całą ramkę naszej tej obudowy w tym Samsungu. Tu jest ten cały nasz przesuw. Od tych klawisz wypadł. To mi się nie podoba w tych Samsungach właśnie, że jeśli chodzi o klawisze boczne, włączania i włączania, to przeważnie było tak, że nie ma tutaj, widzicie, żadnych uchwytów, tak po macu to wszystko zrobione na byle jak, tak naprawdę bez jakiejkolwiek pomysłowości, jeśli chodzi o te Samsungi. To jest właśnie wkurzające strasznie. I tutaj zobaczcie, jak wszystko lata, bez kleju, bez niczego, bez śrubki, takie wszystko na byle jak. Odklejamy sobie tutaj zasłonkę, która osłania te wszystkie elementy. No i teraz możemy tu wymienić taśmę. W tym miejscu podwadzamy, wyciągamy. Teraz widzimy nasz aparat wraz z antenką i głośniczkiem. Tutaj podwadzamy, wyciągamy. A jeśli chodzi tutaj o nasz wyświetlacz, to też go możemy tu gdzieś podwadzić pewnie. Może od góry. Od góry. Delikatnie, bardzo delikatnie. No i tu zobaczcie, nam wszystko już odchodzi, ale jeszcze została nam tutaj klawiaturka tej funkcyjna, więc sobie poszukamy jakiejś blokady. Tu sobie spróbujemy to wyciągnąć. Delikatnie, by nie uszkodzić. Podwadzając po całości. O, i zobaczmy. Teraz. Tutaj bardzo ciekawa sprawa jest, jeśli chodzi o tych Samsunga. Tutaj widzę, że w prosty sposób sobie tego nie wyciągniemy, jeśli chcemy, zapinkowo. Tylko właśnie wszystko musimy tutaj lutownicy używać. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj po drugiej stronie. Więc tak, tutaj widzicie, jeśli chodzi o aparat wraz z głośniczkiem i antenką zasięgową. No tutaj sobie oczywiście podwadzamy i wyciągamy tą naszą tasiemkę z płyty tutaj w tym miejscu. Taśmę tak samo możemy wymienić, ale jeśli chodzi o wyświetlacz, tu jest, widzicie, spojony wraz z tą płytą całą i tutaj spojony wraz z tą tasiemką, która tutaj łączy się z klawiszami właśnie funkcyjnymi. No i niestety w tym przypadku jest to znacznie tutaj utrudnione, jeśli nie mamy takich przyrządów odpowiednich. Lutownicy, która pewnie kosztuje około 200 zł.
taka specjalnym grotem dla telefonów komórkowych, no to niestety musimy to wymienić, ale właśnie w całości, bo tak to będzie lipa, jeśli chodzi o wyświetlacz. A tak to, jeśli mamy ten przyrząd, to się umiemy, potrafimy tutaj lutować, to bez problemu możemy tutaj wylutować nasze złącza. No i tak to wygląda. Na bieżąco o godzinie 19:30. Cześć.